Taki pokój. Dziękuję. Dzień dobry. Chłopaki już są na dole. Jedzą śniadanie. Motorki są gdzieś tu. O. Nie jest jeszcze mokro, ale tak. Kamerą, panie reżyser. Gdzieś na trasie. Chłopaki pojechali, jak widzieliście. Rozstaliśmy się dzisiaj. Teoretycznie mogłem jechać z Łukaszem razem, ale chciałem mieć kilka dni takich na spokojnie, żeby sobie pomyśleć samemu. Jednak przy takim długim wyjeździe to już człowiek ma dość po prostu wszystkich i wszystkiego. A teraz po prostu rozjechaliśmy się każdy w swoją stronę. Paweł miał i tak odjeżdżać w tym miejscu, a ja stwierdziłem, że to dobra okazja. Wszyscy się rozjeżdżamy. Zostało jeszcze 6 dni jazdy. 6 dni, odpocznę sobie, wyluzuję się, pojadę swoim tempem. No i właśnie to robię. Chłopaki już są na motorach, już gonią, a ja nie. I teraz pokażę wam dlaczego. Zobaczcie na to. Tu jesteśmy my, gdzie jest kropka, a ja pojadę gdzieś tu. I teraz tu idzie wielka chmura. W tej chwili ona jest tu, ale ona idzie w ten sposób. Czyli o godzinie 10:30 będę w połowie tej chmury. A do 10:30 mam hotel. Więc tak sobie myślę, po co mam się spieszyć? Przeczekam, aż ona przejdzie. Zwłaszcza, zaraz zobaczycie, jak ja ją tu przesunę. Za nią nic nie ma. To po co mam się męczyć i moknąć? Także przeczekuję tam chronić to. A Paweł tymczasem miał sytuację zupełnie inną, bowiem jechał na północ. Czyli miał trochę czasu, żeby przed tą chmurą uciec, dlatego tak się zbierał z rana. Łukasz z kolei, wiem, że zrobił jakieś wielkie kółko, bo był gdzieś w Zurichu, jeszcze potem gdzieś na północ, nie wiem, czy do Niemiec nie zahaczył. Tak czy siak, zrobił spore koło. Niestety nic nie nagrywał, zatem pokażę wam tylko, co się działo u Pawła, którego właśnie teraz oglądamy, a na razie miał pełen sukces, no bo jak widzicie jest suchutko, deszczu nie ma. No a Paweł kierował się na północ, tak jak powiedziałem, i ma zamiar wjechać do Słowenii, stamtąd potem do Austrii, no i później już prosto do Polski przez chyba Czechy, jak dobrze pamiętam. Ale tak czy inaczej, w tej chwili kieruje się w stronę wysokich gór, ta chmura przed nim trochę słabo rokuje, ale zobaczymy, czy będzie miał szczęście. Ja zatem się przymknę i puszczę adekwatną do tego muzyczkę. Sky's been crying, puddles in the lane, street lights smear like tears, a watercolor stain. Got the weather. I don't know if you can see that. It's raining, it's crap. Tak, jak widzicie, chłopaki odjechali, od razu włączył mi się angielski, bo pomyślałem, że film odtąd powinien być już po angielsku, co jest bzdurą, no ale nieważne. Chodziło mi o to, że pada i czekam. A tymczasem Pawła też dogoniła chmura deszczowa, ale zobaczcie, już sekundę później było znowu sucho, także od niej uciekł. A przynajmniej tak się przez chwilę wydawało. Drowning my spark, days of soggy canvas painted. Niestety, chyba za wcześnie to powiedziałem. Zatem tak, u niego też pada. Drip, drip symphony. Na całe szczęście niespecjalnie mocno, przynajmniej nie cały czas. Trench coat, taking no naps. My sneakers squelch, soundtrack of defeat. A nie wiem, czy wspominałem, a warto zaznaczyć, że Paweł przebił się właściwie do Słowenii i jedzie tamtędy. Thought I saw a beam, a sliver of crack, but it's just a mirage. Sky's taking it back. Rain clouds on replay, stuck in this groove. Every drop's a reminder I can't move. Rain clouds on replay, drowning my spark.
co, raz miał sucho, raz miał mokro, ale trzeba przyznać jedno, że widoki tu wszędzie były wspaniałe. To teraz patrzcie na to. Wjeżdża z powrotem do Włoch. Ciekawe, ciekawe. Clouds on replay, stuck in this groove. Every drop's a reminder I can't Nie to, żeby się coś specjalnie zmieniło. Architektura jakby taka sama, widoki podobne. Tak czy siak, to są Dolomity. Mniej więcej. days of soggy canvas. O, widzieliście to? Znów Słowenia. Ten to się najeździ pomiędzy tymi krajami. No i Paweł w końcu dojechał do jakiejś większej miejscowości i korzystając z okazji przełączmy się na moją część. Zobaczymy, co słychać u mnie. Ja jadę sobie tutaj po takiej płaskiej i nudnej drodze, ale stała się pewna tragedia. Albowiem od dłuższego czasu obie tarcze hamulcowe, albo jedna, albo obie z przodu, biją mi okrutnie przy hamowaniu, że prawie nie idzie się zatrzymać, a na sypkim to już zwłaszcza. W związku z powyższym, że mam to bicie, hamowałem od cholery tyłem. I żeby była jasność, z przodu klocków nie wymieniałem przed wyjazdem, bo były bardzo zdrowe, ale z tyłu założyłem i nową tarczę, i nowe klocuszki. No i tymczasem jechałem tu sobie tak radośnie, dojeżdżałem do skrzyżowania, hamuję tyłem i nagle co słyszę? Chrobot, kurde, metal o metal, czyli kompletny brak klocków z tyłu. Zatrzymałem się i potwierdzam, nie mam już klocków z tyłu. Ale ponieważ wymieniłem tył, to nie wziąłem niczego na zapas. Przednie zaś, ponieważ były używane, mam w zapasie nówki. Z tym, że to tarcze są krzywe, a nie klocki. Ja przynajmniej przy ładnej rzeczce. Niewiele więcej się tu dzieje. Fajny też mostek. I to w sumie tyle, co jest tu fajnego. Pamiętam te drogi 2 lata temu. Z Pawłem jechaliśmy. Nic się tu nie dzieje, cały czas 50. Wszędzie ograniczenia. No właśnie, jadę po tak makabrycznie nudnych, płaskich drogach. Dlaczego tędy jadę? Ano dlatego, że w kolejnej miejscowości za jakieś 30 km powinien być serwis BMW i mam nadzieję, że tam dostanę wszystko, co trzeba. Teraz tak, zobaczcie, przede mną jest tak, po lewej jest tak, a nad Alpami jest tak. A ja jadę po te cholerne klocki. I mam nadzieję, że będą. Nie wiem. Będą, nie będą. Wyjdzie w praniu. No tylne, żeby chociaż mieć poprzód tak chujowo. Mówię, kurde. Tak patrzę z każdej strony i wygląda mi na to, że lewa tarcza jest krzywa. Lekkie bicie ma. Hamuje, jak z dużej prędkości zwłaszcza to dobrze hamuje, ale trochę zależy jak się ułoży. Jak się źle ułoży, to nawala tak, że całym zawieszeniem trzęsie. Nie wiem, czy ktoś się skrzywił w czasie zmiany opony, czy też jest jakaś akcja z cyklu, kurde, po prostu od gorąco się zgięło. Trudno powiedzieć. Mam 30 km do celu, tam zobaczymy, czy mi pomogą, czy będą mieli głęboko gdzieś. Tak jest, no bo wiecie jak to z dealerstwami bywa. Zajeżdżacie, a tam każdy ma was w głębokim poważaniu. Sorry, nie pomożemy ci. O, ewentualnie jak dobrze pójdzie, to masz tu klocki i spadaj na drzewo. Włochy raczej nie są znane z mistrzostwa obsługi klienta, zatem nie mam zbyt wielkiej nadziei, ale liczę, że chociaż kupię te cholerne klocki. A tak poza tym, to gdzie ja w ogóle jestem? Zobaczcie, zjechałem z góry i jadę po tym cholernym płaskim tutaj. Tak jest, tu gdzieś będzie dealership. No i tu mam nadzieję, że sprawy załatwię. Ale i tak w góry nie mam po co wracać, bo całe Alpy są w deszczu i będą przez następne 2 dni. Także przekichane, w związku z czym omijam deszcze jadąc płaskim. Lepsze to niż moknąć, zwłaszcza w górach. Tak przynajmniej mi się wydaje. A tymczasem mój kolega Paweł... wjechał finalnie do kolejnego kraju, czyli tym razem Austrii. A wiecie, że Austria to po ichniemu Osterreich, czyli Osterreich, czyli wschodnia Rzesza. Tak tylko mówię.
Jedno co trzeba przyznać, że jest tu ładnie i przede wszystkim czysto. Być może dlatego, że Paweł jechał z dala od większych miast. To by wiele tłumaczyło. No bardzo ładnie, ale te chmury na horyzoncie nieco niepokoją. Krótki postój. Austria. I teraz źródełko, kapliczka i wychodek. Austriacki wychodek może wyglądać tak. Papier, czysto, deseczka. Dziękuję Państwu. No i Paweł wydostał się z wychodka, ale niestety również został zaatakowany przez niezidentyfikowane obiekty latające. A tymczasem po drugiej stronie gór było tak. Dostałem się do dealera Belan & Jardina i ledwo zdążyłem wejść, a już było tak. To taka sytuacja, że motocykl jest tu. I już wjeżdża na podnośnik, ale ja przejdę może na angielski, bo tu ze wszystkimi gadałem po angielsku, więc to ma sens. And lovely guys are helping me here, so brilliant. Tak jest, już się dowiedziałem, że oczywiście klocki mają i je od razu wymienią, ale co więcej, prawdopodobnie mają też tarcze naprzód. Lekko używane z przebiegiem 2000 km, zdjęte z motocykla powypadkowego, ale przód był cały. Tyle tylko, że jest pewne ryzyko, trzeba będzie je założyć i sprawdzić, przetestować po założeniu. A jak widzicie, z załogą warsztatu byłem już za pan brat i dogadywaliśmy się idealnie. Perfetto! A co do samej roboty, na pierwszy ogień poszły tylne klocki i już koło zdjęte. Okazało się jeszcze, że kawałek urwanego paska od torby wkręcił mi się w dyfer i było ryzyko, że mógł zostać uszkodzony cimmering od dyfra. Na szczęście tak się nie stało, zatem chłopaki wzięli się za wymianę przednich tarcz. Ale wiecie co? Przy okazji zadali mi proste pytanie. Ty, ale tutaj opony masz już na dobicie, jak wrócisz do domu, to będziesz musiał wymienić opony, a skoro mamy na wierzchu, to może chcesz przy okazji je wymienić na nowe. Spytałem tylko, jaką dacie cenę. Okazało się, że wyszło taniej niż po powrocie do domu. Zatem co? Od razu wymieniliśmy, a ja w międzyczasie tylko łaziłem i sprawdzałem, co tu mają dobrego. A parę dobrych motocykli było. Właściwie to przede wszystkim jeden. Ale żarty żartami, ale poziom tego serwisu petarda. Look at that. That's a full service. Bike is done. Ice cream. The best service ever. Właściciel wyskoczył po lody i kupił wszystkim po lodach. Rewelacja. Ale przede wszystkim panuje w tym serwisie jedna zasada. Jeśli jesteś na trasie i masz problem, to jest priorytet. I wjeżdżasz zawsze na serwis, nieważne co się dzieje. Bo na trasie człowiekowi trzeba pomóc. Wiecie skąd się to wzięło? Spójrzcie na te zdjęcia. Obaj właściciele tego serwisu są wieloletnimi podróżnikami oraz oczywiście pasjonatami marki. I wanted to thank you very much. Thank you so you. much. Ciao my friend. Ragazzi, ma che mi saluta. Very good work. Thank you guys. Yeah, thanks. See you. A, jeszcze na koniec było tak, że właściciel sam wsiadł na mój motocykl, wyskoczył na chwilę, przejechał się, żeby sprawdzić, czy wszystko jest porządnie dokręcone, czy założone tarcze używane nie biją i czy wszystko gra. I tak, moi drodzy, powinien wyglądać serwis. To był serwis naprawdę z najwyższej półki,
Absolutnie nie potrafię powiedzieć tego porządnie, żeby zachwalić ten serwis jak należy. Niesamowita obsługa klienta, niesamowici ludzie, mega. Także zostawiłem im moje 600 euro z wielką przyjemnością. Znaczy przesadzam trochę, ale wiecie co, to wcale nie było tak drogo. Za 2 opony wymianę 2 tarcz z przodu, 2 tarcze Brembo do przodu, prawie nieużywane, klocki do tyłu, no rewelacja, moim zdaniem dobra cena, a do tego motocykl zaczął jechać jak nowy, nic nie tłucze, nic nie stuka, nic nie wibruje, no kurde, malina. A do tego wszystko trwało nie dłużej niż 2 godziny. No co ja mogę więcej powiedzieć? Bardzo gorąco polecam wam ten warsztat. Link jest na dole, tutaj w opisie filmu dla wszystkich, którzy potrzebują dobrego serwisu BMW we Włoszech. Gorąco polecam. A tymczasem Paweł zdążył dotrzeć już tu. A nie, czekaj, chyba znowu zwiedza jakiś wychodek. Chociaż może i przyglądał się wodospadowi. Tego nie wiem. Natomiast grunt, że znów jedzie dalej. I co ważne, przynajmniej jeden z nas ma dobre widoki i fajne góry dookoła. No bo ja niestety dzisiaj mieć ich na pewno nie będę. Above the olive steps, the white rocks catch first. Go past, cut the slope, like old scars in the dust. I read the land by stone, by time, by broken walls. O, chyba ktoś tu liczy na fajny punkt widokowy. No niestety, było tylko WC. A może o to tu chodziło? Kto wie? It sings your name through the pines. Take me higher over stone and fire. Ale generalnie Solk Pass, czyli przełęcz Solk, całkiem chyba niezła, co? Canyons open wide and No może poza drobnym faktem, że znów pada. Ale podziwianie kuca z bliska to zawsze coś. I saw a hawk lean back on one clean wing of air. over a blue ravine. No ale niestety trzeba było wrócić z powrotem na drogi główne i miałem już powiedzieć, przynajmniej już nie pada, ale właściwie to jest tak jak było. Raz pada, a raz nie. Goes in with needs. Down in the gorge, the river by Myślę, że Paweł zdecydowanie już tęskni za Turcją. Zresztą ja szczerze mówiąc też. Take me higher over stone and fire. Chociaż czego by nie mówić, to jednak Alpy to Alpy. Wygląda to no solidnie. Open wide, let the river pull the sky. Birds take me higher. Birds take me higher. I tak to mojemu koledze schodził dzień w takich pięknych okolicznościach przyrody, podczas kiedy ja musiałem tłuc się po płaskich drogach, oglądając Alpy tylko na horyzoncie, razem z wielkimi chmurami. Za to muszę przyznać jedno, deszcz raczej ominąłem. Ale czy było warto? Jasne, że tak, bo na górskiej przełęczy klocków by mi raczej nie wymienili. Czyli w sumie miałem farta. Natomiast Paweł też miał farta. Opadało tylko trochę, a widoki miał zdecydowanie lepsze niż ja. Czyli wszystko na plus. Chociaż pewnie wolałby jechać samymi przełęczami, a nie tylko głównymi drogami. No ale jednak czas go naglił, żeby za 2 dni być już w pracy. Birds take me higher. O, i skończyły mu się widoki. A korzystając z tej okazji, wróćmy do tego, co robiłem ja. A ja jechałem po płaskiej i nudnej drodze, za to bezdeszczowej. Sytuacja jest taka, że mam te nowe oponki, mam nowe używane, ale prawie nowe tarcze z przodu. Mam klocki nowe z tyłu. Przejrzane wszystko. Kurde, jak motor się zachowuje. Chodzi po zakrętach. Już nie pamiętam, jak to jest mieć nowe opony.
Trzyma się super drogi. Chociaż na tych starych Pirelkach też się dobrze trzymał. Teraz mam Melcelery jakieś tam. Super się trzyma drogi, kładzie się w zakręty, a nie kwadratowe opony, już tam to było. Żadnej szymy nie mamy już na przodzie, mogę puścić kierownicę, nic nie trzęsie. Nie wyjął te opony, co ważne. Super sprawa. A hamulce przetrwa. Jadę na razie w stronę Werony w takim układzie, ale przede mną znowu chmura deszczowa jakaś. Na lewo się taka większa, no na prawo nic nie widzicie, bo jest wał, ale tam są Alpy. Tak, zobaczymy, dokąd dojadę, bo nie jestem przebrany przeciwdeszczówki. Liczę na to, że nie będzie tak. Tak, ciekawe jak daleko dojadę i liczę na to, że nie będzie padać to święte słowa. Z minusów całej tej sytuacji było piekielnie gorąco, około 35 stopni i mogło za chwilę zacząć padać, w związku z czym nie chciało mi się przebierać w przeciwdeszczówki. Ale z plusów tej całej sytuacji było fajnie cieplutko, plus 35. Wiecie, fajnie się jechało. Tymczasem, jak widzicie, Paweł dojechał już do zupełnie płaskiej części Austrii, w sumie blisko granicy z Czechami, ale o tym dowiemy się jutro, bo zaraz kończy już dzień, a ja też jechałem po płaskiej i nudnej drodze, za to mijałem ciekawe pojazdy. Kupa, znowu pada, więc jestem w kondonierce i nie nagrywam. Jadę już do hotelu, mam godzinkę. Gorąco, umieram, ale dobrze jest. Nara. A poczekajcie, bo to tam jest dobrze. No i oczywiście miałem na myśli, że tam jest dobrze, bo tam jest dach i nie pada. A tymczasem kontynuujemy już ostatnią część podróży na dzisiaj i cyk, jesteśmy na miejscu. Zaraz nad hotelem prawie. Cyk. I tak. Oczywiście jestem we Włoszech, więc nie będę kombinował z żarciem. Idziemy po prostej linii oporu. A teraz zobaczcie, tutaj miałem pokój i to było dosyć ciekawe. Pierwsze okazało się, że tuż obok mnie w pokoju jest koleś, który tu przyjechał Harley'em, a koleś jest z Niemiec, ale jest, uwaga, Polakiem. Pozdrawiam cię serdecznie. Teraz zobaczcie, fajnie miał, bo zaparkował pod balkonem, więc tutaj nie padało mu na motocykl, ale ja miałem fajniej. No, zaparkowałem tuż pod schodami do mojego pokoju. No już bliżej motocykla pokoju to się mieć nie dało. Rewela, co? Nie dość, że pokój przestronny, duża łazienka, to do tego jeszcze motocykl tuż pod drzwiami. I tak trzeba żyć. Nie mylić z tak trzeba żyć. To nie ten kanał tutaj. Tymczasem w kolejnym odcinku Paweł dotrze do Czech, w których zastanie jesień. Za to ja w upale będę jechał przez Włochy. I zamiast tam pozostać, pojadę sprawdzić, jak wygląda Szwajcaria. I będę ją, prawda, zwiedzać. Zatem do zobaczenia za tydzień, a na dziś to już wszystko. Na razie, cześć. Nie zapomnijcie zostawić komentarza, łapki w górę i czego tam jeszcze YouTube wymaga. Dzięki, na razie.